Praktycznie od dzieciaka biegam za ptakami i wychowałam się tutaj nad Drwinką, w zasadzie nad Bastą, czyli nad dopływem Drwinki. Także te tereny są mi szczególnie bliskie i cieszę się, że będę mogła dzisiaj Państwu troszkę poopowiadać o ptakach, które tutaj żyją. W Parku Rzecznym Drwinka stwierdzono do tej pory około ponad 80 gatunków ptaków, z czego mniej więcej połowa to są gatunki lęgowe. Także jak na teren miejski, taki zlokalizowany pomiędzy blokowiskami, to jest naprawdę bardzo fajna taka ostoja ptaków. Myślę, że takimi najcenniejszymi, najfajniejszymi gatunkami, które mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, to są dzięcioły. Innym takim ciekawym gatunkiem jest pliszka górska. Gatunek, który jeszcze kilkanaście, 20 lat temu był kojarzony jednak głównie z górami, z podgórzem i natomiast od jakiegoś czasu on rozszerza swój zasięg i zaczyna zasiedlać również takie mniejsze cieki, nawet właśnie w miastach. W samym Krakowie jest kilka par lęgowych, między innymi właśnie tutaj nad Drwinką od kilku lat regularnie już jest widywana para pliszek górskich. Słyszeć? Przepięknie śpiewa. Kapturka. Kapturka. To są, nie, to są te dwa? Samica, to jest inny gatunek już. Cieszą się. Smakowało im chyba. Te dzięcioły białoszyje, one związane są głównie z takimi starymi sadami, luźnymi parkami. W lasach nie występują. Za to dzięcioł duże właśnie lasy, duże parki, ogrody, ma szersze spektrum, jeśli chodzi o występowanie, o siedlisko. Natomiast w Krakowie jest trochę tego dzięcioła białoszyjego, natomiast przez to, że ta populacja jest mała, to niestety niektóre osobniki zaczęły sobie szukać partnerów do rozrodu wśród dzięciołów dużych. I u nas w Krakowie to jest po prostu taka mieszanina genów i bardzo dużo można spotkać osobników, które wykazują właśnie cechy mieszane dzięcioła białoszyjego i dużego. I to oznacza, że się tworzy jakby nowy gatunek? To czy one potem są płodne, czy już potomstwo? Są płodne, tak. Coś takiego. Najbliżej nas tutaj, w tym momencie, w Parku Jerzmanowskim. Jest właśnie para, która od kilku lat, właśnie para mieszana, znaczy są dwa mieszańce. Dwa hybrydy, które gniazdują, które właśnie mają lęgi i ich potomstwo też przystępuje do lęgu. Aha, ale czym się różnią te białoszyje od tych od dużych? Jak Zaraz sama nazwa wskazuje, ma tutaj białą szyję, czyli ten czarny pasek jest taki urwany, natomiast dzięcioł duży, ten czarny pasek łączy się z tym paskiem z tyłu głowy. Aha. Więc to jest taka pierwsza, najważniejsza cecha. Oprócz tego jest jeszcze szereg innych cech, na przykład to, że podogonie jest takie bardziej różowe, u dzięcioła dużego jest takie intensywnie czerwone, tutaj są takie na brzuchu, ma takie kreskowanie delikatne, dzięcioł duży ma czysto biały brzuch, no i tu jeszcze ogon wygląda inaczej, bo te skrajne sterówki, czyli te skrajne pióra ogona u dzięcioła białoszyjego są czarne, takie białe kropeczki, a u dzięcioła dużego są białe w czarne kropki. I główką w dół idzie, tak? A co ten kowalik tam robi? On tam chce u tych dzięciołów. Dzieci chce zabrać, czy co? Kowalik. W tę stronę to nie działa, ale w drugą zadziałałoby jak najbardziej. Czyli jakby była dziupla kowalika i przyleciałby dzięcioł. To by zjadł młode? To by tak. I nawet właśnie niedawno widziałam taką scenę, jak dzięcioł duży przyleciał do dziupli szpaków i po prostu
Wszedł do Wyciągnął. środka, wyciągnął sobie pisklaka i poleciał z nim. Okej. Tak. Ptak, który schodzi Kowalik. głową w dół. Tam wypatrzyłaś kapturkę. O, Czyli ten zaśpiewała. No jak pięknie. aha, to co pani pokazywała. Śpiewa kapturka. A tutaj znowu ten samiec przychodzi. A co z samicą się dzieje? Mama nie opiekuje się dziećmi? Opiekują się oboje rodzice, natomiast samica na przykład może gdzieś dalej żerować i rzadziej przylatywać. Aha. Ale on ma taką poczochraną tą głowę, jak patrzę. Tak. No albo czasami tak się też dzieje, że jeden z partnerów po prostu ginie Aha. i zostaje... Samotny ojciec, zostaje, ojej. tak, No to zapomnienie. ma... O, to Nie. dziękuję. O, poszedł tam do dzieci. Przytuli się. Iż. Rudzik. Tak. Pierwiosnek. Mały, niepozorny. Ten, właśnie, tak? tak. Wszystkie są podobne, ale... Ale całe szczęście różnią się śpiewem i to znacznie. A, Więc to jest akurat ułatwienie, bo na przykład pierwiosnek i piecuszek, one są bardzo podobne do siebie. Jak gdzieś widzi się je z daleka, nie śpiewają, no to ciężko jest je czasem odróżnić, ale śpiew mają tak zupełnie inny. piegrza. Jego, jak to można rozpoznać? Przecież to jest tak maleńkie. Piegrza, która to była... A tutaj. Tak. Tak. Piegrza, to żeśmy widzieli. Ciemny od spodu Jeżyk. i ma takie smukłe, takie długie skrzydła, ostre. I mamy jaskółki nasze, czyli dymówkę i oknówkę. Widać, mają białe brzuszki i to wyraźnie widać w locie, jak tak właśnie widzimy na niebie. Jest też modraszka. Jest modreszka, tam tu ją widzę właśnie. Ale sikorkę widzę. Tak. A, modraszka, Modraszka, sikorka. tak. A. Sikorka, bogatka. Gdzieś tu siedzi tu. Co tu tak gada? Modraszka. Aha, modraszka. Ja gdzieś ją widziałam, a teraz nie... O, jest zaraz tutaj. Jest. Modraszka. Sójka. Co to za rozruba? Go tu. Tak. Ziębowy się bardzo podobnie się odzywa. Zresztą w ogóle te ptaki wróblowe, one te głosy takie alarmowe, ostrzegawcze mają często bardzo podobne do siebie. Aha. Bo o ile, jeśli chodzi o śpiew, to chodzi o to, żeby one się rozpoznały do gatunku. Natomiast te alarmowe głosy służą tak naprawdę nie tylko osobnikom tego samego gatunku, ale Aha. wszystkim innym Wszystkim, naokoło. Więc na przykład ważne, żeby one małym były takie ptaszkom, tak? uniwersalne i podobne do siebie, żeby po prostu ptaki się łatwiej... No to bardzo mądrze, to tak jak SOS, no nie? Dokładnie. U nas. To się udało, bo jak byłam na spacerze tym takim właśnie o żabach, to nie mogliśmy znaleźć nic, to one wtedy specjalnie. Ale to jest przerażające, jak mało w ogóle jest płazów No. teraz. I naprawdę zobaczenie żaby
Teraz to jest... To jest racja, ja dawno nie widziałam żaby. Dawno nie widziałam. Kapturka, tak? Tak, kapturka. A co to jest? Samica kosa. A, samica. Gdzieś do gniazda będzie lecieć, bo pełno dziobu. Samica. Zejdźmy może też pana ale zacznij. Tam jest jakiś ptaszek na tym drzewie po prawej stronie. Ta gałąź jest najdłuższa. Zaraz przy bardzo dużych pnia. Ja tutaj widzę coś. O, tu widzę. Teraz Tylko, o, teraz się ruszyło. Co to jest? Sój. A tak, sójka, racja.